Fede Alvarez raczej robi dobre filmy i tego się właśnie spodziewałem, idąc na Obcego Romulusa, bo rzeczywiście to, co ostatnimi czasy dowoził nam Ridley Scott, mowa oczywiście o Prometeuszu, który nie był co prawda najgorszy, ale Obcy Przymierze, Covenant, to już po prostu był delikatnie mówiąc dramat i chciałem po prostu dobre kino, dobry film. Stwierdziłem, ok, skoro jakiś czas temu wytwórnia wpadła na pomysł i dała nam dobrego Predatora, a wiadomo, to jest to samo uniwersum, może tym razem będzie równie dobrze i stwierdzą, proszę bardzo, tym razem damy tobie dobrego Obcego. Fabuła? Tylko wystarczy zarysować, że nasi bohaterowie odkrywają, że jest jakiś statek i można się do niego włamać. Krótko mówiąc, to wszystko i więcej nie będę zdradzał fabuły, bo rzeczywiście nie potrzeba. Nie ma rzeczywiście takiej konieczności, ale sam pomysł mnie zaintrygował i im dalej go oglądałem fabularnie, w ogóle strukturalnie, tak ten film był zbudowany, no to miałem wrażenie, że ja już to gdzieś widziałem i rzeczywiście mnóstwo jest odnośników do całej serii, ale fabularnie struktura podobna jest do pierwszej części Obcego, a jak zżynać, to najlepiej z oryginału, bo nie ma co oczywiście czarować, że Obcy pierwszy, no to jest według mnie jedna z dwóch najlepszych części w całym tym uniwersum, wliczając w to oczywiście Obcego kontra Predatora, bo Predatora jestem bardzo wielkim fanem. Fede Alvarez stwierdził, ok, to będzie, dla mnie ten film jest to tak zwany requel, czyli robimy kontynuację, ale nie zapominamy o tym, co było wcześniej, dorzucimy kilku bohaterów z przeszłości. No tutaj akurat byłoby ciężko, bo akcja tego filmu toczy się 20 lat po wydarzeniach w pierwszym Obcym i bodajże 37 lat przed wydarzeniami z drugiej części Obcego, tak? Tak więc, no, krótko mówiąc, Ripley w tym momencie jest w śnie, tak? Jest zahibernowana, dopiero za 37 lat Weyland-Yutani ją tam gdzieś znajdzie, odkopie i będzie mogła wrócić na LV-426. Ale rzeczywiście sam Fede Alvarez powiedział, to będzie ukłon w stronę, przy scenariuszu pomagał mu oczywiście James Cameron, żeby to wszystko się zgrało i jak najbardziej tak to jest, ponieważ kiedy oglądałem ten film, oprócz tego, że mamy nowe oczywiście informacje, tak się w ogóle zastanawiałem, jak oni to połączą. Przecież w pierwszej części, uwaga, zdradzę zakończenie filmu z lat 70., mowa o pierwszej części, o Obcym 8 pasażerze Nostromo. No, Ripley go tego całego Obcego wysyła w kosmos, wywala go. O co tutaj będzie? Jak to będzie zrobione? I rzeczywiście w bardzo intrygujący sposób jest to połączone. Naprawdę podoba mi się to, co tutaj otrzymaliśmy. No wiadomo, że Weyland-Yutani no to musi rzeczywiście tak być. Pokazują nam inny świat, właściwie powinienem powiedzieć. Tak, gwiazdę Jacksona, na której jest kolonia i tam rzeczywiście dużo się dzieje, ale sam pomysł, i tu będę się posiłkował ciekawostkami z IMDb, Fede Alvarez powiedział, że pomysł na film Obcy skupiający się na młodszych postaciach zespołu zainspirowany został usuniętą sceną z Obcego 2, która została później przywrócona w edycji specjalnej. Fede Alvarez wyjaśnił, jest moment, w którym widzisz grupę dzieci biegających po korytarzach tej kolonii. I pomyślałem, wow, jakby to było dla tych dzieci dorastać w kolonii, która potrzebuje jeszcze 50 lat, aby się terraformować. Pamiętam więc, że pomyślałem, jeśli kiedykolwiek opowiem historię o tym świecie, z pewnością zainteresuję się tymi dzieciakami, gdy osiągną wczesne 20. No i rzeczywiście takie jest podejście do tematu i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. No oczywiście jest Android, bo musi być Android, bo w każdym filmie jest. W jedynce to był Ash, w tej roli był Ian Holm, w dwójce i w trójce pojawił się Lance Henriksen jako Bishop, potem w czwórce była to Winona Ryder jako Cole, no i w dwóch kolejnych częściach mieliśmy Davida Fassbendera bodajże, tak? Michaela Fassbendera, no w tym momencie sprawdzisz sobie Michael Fassbender jako David. Rzeczywiście nałożyło mi się dwie rzeczy w jedną. I rzeczywiście tutaj również jest Android, tutaj wszystko się zgadza i w pewnym momencie mówię, tak jak dopiero przed chwilą tobie mówię, to rzeczywiście jest bardzo podobne do jedynki i jeżeli przyjrzeć się, to tak jak ten film jest zbudowany, no to jest niemalże kopia. Niemalże kopia, po prostu chyba Fede Alvarez stwierdził, ok, skoro, jak już mówię, czyli będziemy zżynać z jedynki, czyli z najlepszych, nie ma co oczywiście kopiować jakiegoś gniota, więc rzeczywiście tutaj tak jest, ale poszedł troszeczkę o krok do przodu, bo naprawdę mnóstwo jest nawiązań do wszelkiego rodzaju poprzednich filmów, do innych klasyków gatunku, o tym będzie oczywiście za chwilę, ale w pewnym momencie mówię,
kurczę, ale po co oni to robią? Nie powiem ci co, musisz obejrzeć oczywiście, bo jest to, jak mawia kabaret, głupia głupota. No i rzeczywiście kilka takich rzeczy w tym filmie jest, bo ze wszechmiar to nie jest film idealny, żebyś mnie dobrze zrozumiała. To nie jest tak, że Alvarez zrobił nagle wszyscy będą, ale piękny, popatrzcie, normalnie wymyślił koło na nowo. Nie, w żaden sposób. Tak to akurat rzeczywiście nie jest. Fabularnie ten film w pewien sposób trzyma się kupy, ale niestety jest kilka rzeczy, które można byłoby usunąć, można byłoby je odstrzelić, nomen omen, i wtedy byłoby ciekawie, ale rzeczywiście wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, jakby mogło było się oczywiście wydawać. Więc film, który wszedł do kin, w tym momencie bardzo fajnie sobie radzi i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Pierwotnie miał się pojawić na Hulu i na Disney+, czyli platformy streamingowe. Hulu, wiadomo, to są Stany Zjednoczone, a Disney+, to tak naprawdę Europa i cały pozostały świat. No ale właśnie w czerwcu 2023 roku stwierdzono, słuchajcie, niespełna rok temu daliśmy światu Predatora, Prey, no i tam rzeczywiście pluli sobie w brodę, że ten film trafił na platformę streamingową, a nie do kin, bo rzeczywiście poradził sobie bardzo dobrze, oprócz tego, że wiadomo, jak na tych platformach streamingowych zgadzała się ilość wyświetleń, ilość godzin wyświetleń, ilość tych łapek, ilość subskrypcji, które platforma pozyskała właśnie dzięki temu filmowi. Stwierdzili, no to skoro ludzie są gotowi na nowego Predatora, na nowego Ksenomorfa, to damy im to akurat w postaci tegoż filmu i to dzięki Predatorowi i bardzo naprawdę brawka wielkie za to, że stwierdzili, dobra, wrzucamy to jak najbardziej tutaj w świat, a sam Fede Alvarez powiedział, ten film w żaden sposób nie zaburza kanonu. Pamiętaj teraz, że w świecie, że tak powiem, obcego, Obcy kontra Predator i Obcy kontra Predator Requiem nie są kanoniczne. Ridley Scott powiedział, te filmy nie są kanoniczne, dziękuję bardzo, wynocha. Więc tak naprawdę mamy 4 filmy zrobione wcześniej, późniejsze 2 Ridleya Scotta i ten jest 7. A fabularnie wygląda to tak, że jak będziesz chcieć obejrzeć po kolei, to pierwszy jest Prometeusz, drugi jest Obcy Przymierze, no potem oczywiście jest Obcy 1, potem jest Obcy Romulus, Obcy Decydujące Starcie, Obcy 3 i Obcy 4. Więc rzeczywiście tak to jest. Zresztą sam Ridley Scott był bardzo zaangażowany w produkcję tego filmu, jak zawsze. No jest producentem oczywiście, więc musiał. Kiedy, tutaj zaraz zobaczysz, kiedy Fede Alvarez rozpoczął zdjęcia, no to wysłał mu taki list, taką kartkę. Drogi Fede, powodzenia, good health, czyli życzę zdrowia, good hunting, czyli dobrego polowania. Nie zepsuj tego filmu, wszystkiego najlepszego, życzy Ridley Scott. No i muszę przyznać, że stwierdzenie nie zepsuj tego od faceta, który dał nam Obcego Przymierze, który był tak beznadziejnie głupi, no to jest po prostu jakiś okrutny żart. Bo ja rozumiem, nie będę zaprzeczał, że Ridley Scott był genialnym twórcą i zdał nam jedne z najlepszych, najważniejszych filmów sci-fi w historii światowej kinematografii, ale w tym momencie on się już skończył. Dziękuję bardzo, nic dobrego od wielu, wielu lat nie zrobił i stwierdzenie takie, że nie zepsuj, to jest po prostu, nie wiem, czy to jest szydera, czy to po prostu jest oczko puszczone na zasadzie, a zobaczymy jak to będzie. No nie, po prostu Ridley Scott się skończył, dziękuję bardzo. Nie na Kill 'Em All, ale już jakiś czas później pewnie na Garage Incorporated. Jakoś tak się rzeczywiście Ridley Scott skończył. No ale Fede Alvarez dał nam w miarę sensowny film. Mamy intrygujących bohaterów, no bo oczywiście musi tak być, no bo skoro mamy się poruszać w kosmosie, więc mamy standardowo, mamy naszą bohaterkę główną, tak, no, przez wiele lat mieliśmy Ellen Ripley, czyli Sigourney Weaver, tutaj akurat mamy inną, nową bohaterkę. Nie jest aż tak bardzo ikoniczna, nie jest aż tak bardzo charyzmatyczna, chciałoby się rzec właśnie jak Sigourney Weaver, bo oglądając ją tak się zastanawiałem, mówię, dobrze, ale po co? Ale dlaczego? Ale skąd? O co tutaj rzeczywiście chodzi? I nasza bohaterka tak pojawia się, no Rain, tak, Kaylee Spaeny w tejże roli. Jest w porządku, wiadomo, że ona będzie tą wielką, super dobrą, która rozwali wszystko i zrobi co tylko się da, no ale brakuje mi, wydaje mi się, jeszcze charyzmy. To jeszcze nie jest ten poziom, to rzeczywiście nie są jeszcze te umiejętności. Poza tym mamy standardów kilka. No bo oczywiście musimy mieć Dupka, który wszystkim dokucza, przeszkadza i tak dalej, więc wiadomo, że jest do odstrzału, no bo musi być rzeczywiście do odstrzału. Mamy Androida, oczywiście, że mamy Androida. Andy tym razem w tej roli David Johnson, bardzo odważna decyzja,
jak na poprawność polityczną obecnych czasów, ażeby taki aktor zagrał no, w pewien sposób służącego, tak, androida. No, bardzo odważnie, aczkolwiek no, nic specjalnie odkrywczego. Pozostali bohaterowie tak, pojawiają się, oczywiście mamy jeszcze kilku innych mniej lub bardziej istotnych, o nich w tym momencie nie będę mówił, bo jak już mówiłem wcześniej, nie chcę zdradzać fabuły, no ale rzeczywiście mi się wydaje, że obsada jest najsłabszą składową tegoż filmu, bo o ile no, wiadomo co się może wydarzyć, widzisz, tutaj jest plakat, więc po spotkaniu się z załogą możesz domyśleć się, kto będzie miał facehugera na twarzy, co tam się rzeczywiście wydarzy, no ale to akurat jest mniejsza o większość, to akurat nie o to mi się wydaje chodzi, rzeczywiście to nie jest takiego rodzaju film. Natomiast co mi się bardzo podobało w tymże filmie, to jest Obcy teoretycznie, więc to jest sci-fi, aczkolwiek według mnie pierwszy Obcy to jest bardziej horror, dopiero drugi to jest sci-fi i tutaj Alvarez stwierdził, ok, no to my rzeczywiście nie będziemy się kopać z koniem, bo filmy Jamesa Camerona to było ogromne przedsięwzięcie i wiadomo, nagrodzone kilkoma bodajże Oscarami w kategoriach technicznych, że sama Sigourney Weaver nominowana za najlepszą rolę aktorską do Oscara. Pierwszy raz się stało, żeby w ogóle kobieta za film akcji była nominowana. W każdym razie Alvarez poszedł bardziej w kierunku horroru i ten film widać, że czerpał z jedynki bardzo, bardzo rzeczywiście dużo. Naprawdę jest mnóstwo zapożyczeń i nie tylko z samej jedynki, bo oprócz tego, że klimat jest taki wiadomo jaki sobie reżyser wymyślił, taki jaki rzeczywiście powinien być, no to scenografia filmu nawiązuje nie tylko do poprzednich filmów serii, ale także do gry wideo Alien Isolation z 2014 roku, w tym do stacji komunikacyjnej Emergency, która służy jako punkt zapisu w grze. Fede Alvarez grał też w grę mniej więcej w tym czasie, gdy wydano Don't Breathe, a później powiedział, grałem i zdałem sobie sprawę, że tak przerażającego może być Obcy, jeśli wrócę do tego tonu, będzie rzeczywiście dobrze. Więc tych zapożyczeń z filmów o serii o Obcym jest całe mnóstwo i w pewnym momencie nawet jest aż za dużo, wiesz? To jest na takiej zasadzie, że oni chcieli zrobić nam dobrze, ale troszeczkę przekombinowali, troszeczkę za bardzo, bo kiedy słyszę pewne ikoniczne słowa, to się zastanawiam, nie no, super, fajnie to brzmi, ale to rzeczywiście nie potrzeba. Naprawdę twórz nową historię, twórz swoje nowe filmy, bo skoro Ridley Scott stwierdził, że pomiędzy Prometeuszem a pierwszym Obcym miały być jeszcze 3 filmy, no na szczęście po przymierzu to wszystko upadło i bardzo dobrze, bo dali dojść do głosu innym twórcom, no to rzeczywiście powinno być tak samo tutaj. Jest na przykład scena, pamiętasz pewnie w pierwszej części, kiedy budzi się nasza załoga i jest taki fajny rzut lasera na kaski, na hełmy, właśnie tutaj jest podobna scena. Po ponownym uruchomieniu komputera stacji widać, że jest to HAL 9001, nawiązując do HAL 9000 z filmu 2001 Odyseja Kosmiczna. Więc widzisz, nie tylko do gatunku, nie tylko już do Obcego, ale również do innych filmów sci-fi nawiązuje. W tle kilku ujęć widać telefony alarmowe, które pełnią funkcję stacji zapisu z gry Alien Isolation. Kolejny ukłon w stronę tego gatunku i również chyba to było, mi się wydaje, w drugiej części, kiedy komputer pokładowy, tam była chyba matka w drugiej części, mówi, że co tam się miało wydarzyć. Chyba stację chcieli wysadzić tak w drugiej części i że tam stacja zostanie wysadzona za pół godziny, to dokładnie jest pół godziny do końca filmu. I tutaj jest też komputer mówi za tam powiedzmy 10 minut zrobimy to i też jest 10 minut do końca filmu, czy jakoś tak, więc rzeczywiście ukłonów mnóstwo jest, ale to jest troszeczkę zbyt dużo. Ja wiem, rozumiem, w porządku, że chcieli uszanować, że wiesz, chcą pozyskać nowych widzów, którzy przyjdą, zobaczą ten film, a przy okazji pójdą takie stare dziadki jak ja, które widziały którąś czwartą Prometeusza, Przymierze, no i oczywiście obydwa Obcy kontra Predator, mimo że już nie są kanoniczne, widziałem w kinie, więc stwierdzili, no to dla nich też puścimy oczko, niech rzeczywiście mają to swoje, co chcieli, ale to jest za dużo. Jak dla mnie powinien Alvarez stwierdzić, w porządku i jest dobrze, ale my robimy nowy film i nie ma takiej możliwości, ażebyśmy rzeczywiście aż tak bardzo naprawdę doili to, co się wcześniej wydarzyło, no bo
Nie, ale klimat jest niesamowity, bardzo oddany jest ten horrorowy, zresztą sam Alvarez powiedział, to co tutaj się dzieje, próbujemy robić wszystko, oczywiście w miarę możliwości, praktycznie, czyli animatronika. Jeżeli jest szansa zrobić to animatronicznie, to tak zrobimy, tak jak zrobił to Cameron, czy tak jak zrobił to Ridley Scott, chociaż naprawdę Ridley Scott nie używał animatroniki, bo tam był tylko i wyłącznie facet w stroju, to akurat Królowa z drugiej części była animatronika, była to produkcja studia Stana Winstona i właśnie do tychże, może nie studia Stana Winstona, ale do spadkobierców tychże studiów, tych firm zgłosił się Fede Alvarez. Praktyczne efekty animatroniczne stworzeń w filmie zostały stworzone we współpracy m.in. z firmami zajmującymi się efektami specjalnymi Legacy Effects i Studio Gillis, obie wybrane ze względu na wcześniejszą historię ich pracowników w serii Obcego. Legacy Effects jest następcą Stan Winston Studios, które pracowało nad Obcym 2. To właśnie Stan Winston stworzył, jak mówiłem wcześniej, już Królowę. Podczas gdy Studio Gillis jest następcą Amalgamated Dynamics, które pracowało nad Obcym 3, Obcym Przebudzenie i 2 filmami z serii Obcy kontra Predator. Więc rzeczywiście te szczegóły są dopieszczone. Jest naprawdę kilka ujęć, które mi się tak bardzo podobały. Rzeczywiście, bez zdradzania fabuły powiem, będziesz wiedzieć, o co chodzi, jak będziesz oglądać. Scena w nieważkości. Scena w nieważkości i to wszystko po prostu, no wiadomo, że to jest kosmos, więc tam tej nieważkości jest dużo, więc będziesz sobie musiała wybrać dokładnie, o którą scenę mi chodzi, ale wydaje mi się, że kiedy będziesz już oglądać, dokładnie będziesz wiedzieć o co chodzi, więc pod względem wizualnym również Alvarez dopracował ten film, naprawdę. Jest taka jedna scena, tutaj cytat Izabela Merced, która w tym filmie wciela się w Kay. Zasugerowała, że scena z jej udziałem jest tak obrzydliwa, że reszta obsady musiała odwrócić wzrok, gdy oglądali fragmenty filmu na iPadzie reżysera Fede Alvareza podczas dokrętek na początku 2024 roku. Więc rzeczywiście Alvarez postawił na to, że chce nas zszokować, chce rzeczywiście dać nam dobre, mocne kino, bo nie czarujmy się, Obcy kontra Predator 1 i 2 to były bodajże PG-13, czy tam może PG-14, było takie jakoś spokojnie. Ten film też nie jest jakoś super, że tak powiem, nie ma wysokiego certyfikatu, bo patrzę tutaj w Ameryce jest 15A na IMDb, no czyli się łatwo można domyśleć, że gdzieś tam powiedzmy w okolicach 15-16, ale to co im uszło na sucho, no to jest fajna sprawa, rzeczywiście udało im się to zrobić dobrze, ciekawie, intrygująco, a dodatkowo jeszcze dołożyli świetne efekty wizualne, więc nie jest to zły film, wiesz, to nie jest to zły film, na pewno jest lepszy, według mnie oczywiście, od 2 ostatnich filmów Ridleya Scotta. Nic dodać, nic ująć. Jest na pewno dużo lepszy od Obcy kontra Predator Requiem. Ja wiem oczywiście, że to nie jest według Ridleya Scotta uniwersum, ale dla mnie dziękuję bardzo, to jest uniwersum i to jest w ten sposób łączone. Tym bardziej, że Fede Alvarez w jednym z wywiadów, bodajże dla The Hollywood Reporter, został zapytany, co dalej. No on powiedział, że jeżeli rzeczywiście film fajnie na siebie zarobi, to on bardzo chętnie zainteresowałby się światem Obcy kontra Predator i nakręciłby 3 film Obcy kontra Predator, ale najlepiej byłoby tak, gdyby zrobił to razem z kumplem Danem Trachtenbergiem, który bardzo dobrze zgadłeś, nakręcił Predator Prey. W tym momencie Trachtenberg pracuje nad 2 filmami o Obcym, o Predatorze. Wiadomo też, że jest kręcony serial, a właściwie już się zakończyły zdjęcia do serialu Alien Earth, czyli Obcy kryptonim Ziemia, czyli jak na przykład to jest Obcy Romulus, to Obcy Ziemia, gdzie mają być poruszane nierówności społeczne, no ale to mniejsza rzeczywiście o większość. I 3. część Obcy kontra Predator gdzieś tam wisi na włosku. W tym momencie już wiadomo, że film o Obcym już prawie się zwrócił, bo budżetu było bodajże $80 milionów, aż nawet jeszcze sprawdzę, żeby potwierdzić, tak, budżetu było $80 milionów, a film w tym momencie już zarobił około 118, więc prawie, no bo wiadomo, że nie jest wliczany budżet na reklamy w ogólną cenę produkcji, koszt produkcji,
więc no, mam nadzieję, że coś takiego się zdarzy. Powiedział, że niech Trachtenberg wtedy wyreżyseruje jedną połówkę, tą predatorową, ja zrobię połówkę o obcym i będzie fajnie. Nie wiadomo oczywiście, bo nie może być takiej wiedzy, czy będzie to kontynuacja Alien vs Predator Requiem, czy po prostu stwierdzą, ok, to co było wcześniej, dziękuję bardzo, odpuszczamy i nie robimy, no bo wiadomo, że film Paula W.S. Andersona, czyli jedynka, też tam gdzieś się opisuje, w jedynce było oczywiście Bishop, czyli pan Weyland, w dwójce mieliśmy panią Yutani, więc teoretycznie gdzieś tam można byłoby to ubrać. A czy tak będzie? No to już zobaczymy rzeczywiście. Więc film, który ma no, w miarę ciekawą fabułę, nie jest ona oryginalna, bo jak już mówiłem wcześniej, jest bardzo podobna do jedynki. Oczywiście, że tak. Aktorów ma nie najlepszych. Inaczej, może ma dobrych aktorów, ale nie są wykorzystani, ale rzeczywiście ma niesamowity klimat, ma dobre efekty wizualne, jest to w pewien sposób dosyć konkretne rozbudowanie uniwersum, więc jak najbardziej ten film polecam. Muszę polecić, bo akurat w końcu dostaliśmy dobrego obcego, wiesz, były lata, kiedy nic się nie działo w świecie Predatora, nic się nie działo w świecie ksenomorfów, więc nie mieliśmy ani dobrego filmu o Jałcie, ani dobrego filmu o obcym, a tutaj rzeczywiście w końcu coś się dzieje i bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Niech Alvarez kręci kolejne filmy, niech rzeczywiście nie zajmuje się niczym innym, niech tylko kręci kolejne filmy o obcym. Disney nie mu zapłaci bardzo dużo, aż nawet sprawdzę, co się w tym momencie u niego dzieje. No na razie nic, rzeczywiście obcy Romulus to jest ostatnia produkcja. Jest oczywiście wyjaśnione, czemu Romulus, czemu to jest w ten sposób powiedziane. Zresztą to jest akurat bardzo dobrze nawiązane, także do Prometeusza, chyba tak naprawdę do wszystkich obcych, a do jedynki najbardziej, bo to co się dzieje, no ale to już musisz sam zobaczyć i ocenić, czy jest fajnie. W ogóle daj mi znać po obejrzeniu filmu, czy stwierdzisz, ok, Skruch miał rację, to jest dobry film, nie jest to kino wybitne, ostrzegam, to nie jest kino wybitne. Jeżeli chcesz być bardzo zdziwiony, zaskoczona tym, jak pięknie wymyślono coś, no nie, tutaj koła na nowo nie wymyślono, aczkolwiek nagle dodano powiedzmy resory i to koło całkiem fajnie już się razem z drugim kołem porusza, więc rzeczywiście jest to zrobione bardzo fajnie, a na dodatek, tak jak każda część obcego, ta również ma swój kolor, ta rzeczywiście ma swoją kolorystykę. Nie jest to co prawda kolor czerwony, no akurat bardziej, jak dla mnie to jest bardziej taki brązowo-żółty, pomarańczowy, no teoretycznie można powiedzieć, że jak się jedno oko przymknie, drugie zamknie, to gdzieś tam ten czerwony się przebija, ale są ksenomorfy, są ludzie, jest kilka głupotek, kilka rzeczywiście jest takich, które nagle okazuje się, ale przecież o tym nie mówili w 4 poprzednich filmach, bo to jest nielogiczne, czemu to się dzieje tutaj, no ale to już widzisz dokładnie jak to jest. Jak chcesz sprawdzić, moja ocena jest na Filmwebie, możesz zobaczyć jaką tam ocenę zastawiłem, ale tak, jak najbardziej Obcy Romulus to film do obejrzenia, film warty, dużo lepszy niż większość tego co dostaliśmy w świecie ksenomorfów, no bo rzeczywiście nie może być inaczej, gdyż Fede Alvarez według mnie jest dobrym, sprawnym twórcą. Może za bardzo przegiął nam z, wiesz, tak zwanym fanserwisem, no ale już trudno, no zrobił, nakręcił film, sam Ridley Scott powiedział, że za długie stary przytnij, ale na szczęście on powiedział, wynocha Ridleyu Scottu, nie chcę, nie potrzebuję, ja wiem co mam robić, a panu za wszystko dziękuję. A tutaj na tej liście jest dużo więcej potwornych filmów.